Dlaczego dorosłe dzieci odbudowują relacje z rodzicami? Nie chodzi o to, że kochane dziecko wyjechało na studia do miasta i wróciło do domu rodzinnego i żyli dalej długo i szczęśliwie. Chodzi o to, że mniej lub bardziej straumatyzowane dziecko postawiło granice, zdystansowało się i co najmniej zawiesiło relacje z rodzicem lub rodzicami. Mój ulubiony youtuber, Daniel Makler, podzielił się teorią, że dwie strony godzą się i relacja jest odbudowana z dwóch potencjalnych przyczyn. Pierwsza, rodzic się rozwinął, wziął odpowiedzialność i doszedł do poziomu świadomości dorosłego dziecka. Teraz znowu mogą być kolegami. Jest to ekstremalnie rzadki przypadek. Druga, rodzic się nie rozwinął, ale za to dorosłe dziecko przestało się rozwijać. A kto nie robi progresu, ten robi regres. 37 razy nasz dorosły Kidos machnął ręką, wszedł na autopilota, stłumił swoje młodzieńcze bunty i teraz już mogą sobie siedzieć przy stole wigilijnym. Dla szerszego kontekstu pozwolę sobie zostawić w opisie link do całej wypowiedzi Daniela Maklera. Esencja jego wypowiedzi to teoria, że jeżeli nie zagoimy ran, tudzież nie wyleczymy naszych traum z dzieciństwa, to istnieje ogromne ryzyko, że będziemy powielać schematy i w podobny sposób ranić innych ludzi w naszym dorosłym życiu. I jeżeli zauważymy, że jesteśmy takimi samymi oprawcami, jakim byli nasi opiekunowie, to wpadamy we własne sidła. W tym momencie wyparcie ma sens. Jeżeli przyznajemy winy naszych rodziców, musielibyśmy też przyznać nasze winy wobec innych ludzi. Łatwo uwierzyć wtedy, że warto wybaczać rodzicom, bez wzięcia przez nich odpowiedzialności, bez przeprosin, bez rozwoju. Wystarczy nasz regres. Tyle, że to jest takie wybaczanie na niby. Tylko dlatego, żeby ukryć swoje winy. Trzeba wybaczać, a nie gniewać się na wieki. Trzeba być człowiekiem. Trzeba zrozumieć kuriera. To jest zjawisko, które się dzieje. W zakątkach naszego umysłu. Nie jest złe, nie jest dobre. Po prostu jest. Bywa. Można tak robić. Gdyby to było złe, to Bóg by inaczej świat stworzył. Nie, proste. Ale nie trzeba. Pełne zaleczenie ran jest bolesne, ale też bardzo wynagradzające. Podobnie jak z rozwodami. Są takie drogie, bo są tego warte. Arguably. Integracja miłości z asertywnością to sztama, na którą nie ma mocnych. Akceptacja z poczuciem własnej wartości jak legia z pogonią, nie jak niektórzy, co się prawdy boją. Relacje dorosłych ludzi z rodzicami bardzo często bywają skomplikowane i trudne. Odbudowanie ich bywa jeszcze trudniejsze niż zaakceptowanie ich końca. Widać to chociażby po serii rozmów Gabora Mate i Daniela Mate. Jeżdżą po świecie i wchodzą na Zooma i przed publicznością rozmawiają na temat swojej trudnej relacji. Dekady terapii, pracy wewnętrznej, a wysłuchałem już z 20 godzin ich rozmów i nadal czuć napięcie, niedowartościowanie i pragnienie bycia zobaczonym. Obustronnie. That happens. Well, let me interrupt. But don't. Let me just finish. Let me just lay out a few things and tell you where I'm going with it before you interrupt, and then let's see if you need to interrupt. Okay. Ale liczy się szczera intencja. Pomimo niedoskonałości cisną dalej. Cisnę Kurwa. dalej, To jest właśnie kurwa silna wola. Chuj, że się nie klei. Trzeba Chuj, że się nie cisnąć. klei. Trzeba cisnąć. Z mojej perspektywy, jakkolwiek trudne by to nie było, to nadal proste. Nie łatwe, a proste. Proste. I relacja z rodzicem w swoim mechanizmie nie różni się niczym od żadnej innej relacji. Kwadrat wśród prostokątów. To po prostu wyższy level z powodu na wyższą zażyłość, a przez to emocjonalny angaż i oczekiwania. Nic mi się od nikogo nie należy. W żadnym momencie mojego życia. Chcesz mi poświęcić trochę uwagi i czasu? Super, doceniam. Nie gniewam się o nic, bo rozumiem, że wszyscy żyjemy najlepiej jak potrafimy. Jak mi wyrządziłeś krzywdę, rozumiem, że nie potrafiłeś wtedy żyć lepiej. Wybaczam. I just wanna live, but how do you live when it's hard to forgive? Jeżeli nie umiem wybaczyć i dalej się gniewam, to ja mam problem i to ja mogę nad nim pracować. Ty mi możesz pomóc. Ale nie musisz. Możesz opowiedzieć swoją perspektywę, powiedzieć, co czułeś wtedy i co czujesz teraz, wziąć odpowiedzialność. I możesz tego nie robić. Czy pójdziemy razem dalej? Nie wiem. Wybaczenie nie cofnie czasu. Nic nie cofa czasu. There ain't no back in the day, nigga. Może pooglądamy The Wire albo zrobimy angielski. A dlaczego ma być po twojemu? A dlaczego miałbym się angażować w coś, co nie jest po mojemu? Dobry związek to jest taki, kiedy jest po twojemu i po mojemu w tym samym czasie. Taka synergia taka. A kompromis to jest coś takiego, że na chwilę robię coś nie po mojemu, po to, żeby długoterminowo mieć jeszcze więcej po mojemu. Takie są zasady gry i nawet nie musisz tego wiedzieć, żeby grać. Instrukcja tworzenia zdrowych relacji jest bardzo prosta. Nic ci się nie należy od drugiej osoby. Starasz się ją akceptować taką, jaka jest. Codziennie na nowo. I codziennie na nowo odkrywasz wspólny potencjał. Codziennie akceptujesz ryzyko, że druga strona w dowolnym momencie powie: a pierdole, to nie chce mi się już. Ma do tego prawo. Ty masz prawo czuć się z tym tak, jak się będziesz czuć.
I autentycznie i uczciwie to zakomunikować. Chyba że ktoś cię nie chce już słuchać, to wtedy nie. I ciśniesz dalej. Wybacz proszę, jeśli zraniłem twoje uczucia. Już nie płacz, nie specjalnie przecież. Ty no sorry.